Brazylia 2019. Dzika samba i dzika Amazonka. Tym razem wybieramy się do Brazylii. Jak widać, nasza podróż jest podzielona na wiele etapów. Brazylia to największe państwo Ameryki Południowej. 5. pod względem wielkości na świecie, 6. jeśli patrzeć na liczbę ludności. Liczy ponad 200 milionów mieszkańców. To kraj ludzi serdecznych, otwartych, muzykalnych, tolerancyjnych, z dystansem podchodzących do życia, uwielbiających piłkę nożną. Językiem urzędowym jest portugalski. Jest jednak bardziej miękki i melodyjny niż ten, którego używają Portugalczycy. W Brazylii płaci się realami, a przelicznik do złotówki wynosi 1:1. Co jest bardzo wygodne dla wszystkich podróżujących z Polski do Brazylii. Nasza podróż będzie przebiegać kolejno przez São Paulo, Foz do Iguazu, Manaus, Amazonię, Brazylię i Rio de Janeiro. Na początek wybieramy się do São Paulo. I od razu trafiamy w środek karnawałowej ulicznej parady, która przetacza się pod naszym hotelem. Też daliśmy się porwać. Megametropolia São Paulo, największe miasto Ameryki Południowej. Wśród niezliczonych drapaczy chmur żyje 20 milionów ludzi. Brazylia jest na 7. miejscu pod względem gospodarczym na świecie. São Paulo jest gospodarczą lokomotywą Brazylii. Skromna osada misyjna gwałtownie rozwinęła się w XIX wieku dzięki handlowi kawą. W São Paulo zostało niewiele zabytków z epoki kolonialnej. Imponujący kościół w stylu gotyckim oddano do użytku niedawno, w 1954 roku. To katolicka katedra São Paulo. Jej historia liczy 4 wieki, ale widoczna dziś struktura to jej 3. wcielenie. Obecnie katedra jest 4. co do wielkości neogotycką budowlą tego rodzaju na świecie. Na placu przed katedrą znajduje się biała kolumna, to tak zwany kilometr zerowy, miejsce, od którego zaczyna się liczyć długość brazylijskich dróg. Pobliski dziedziniec Patio de Colégio znajduje się w miejscu, w którym założyli osadę jezuiccy misjonarze w 1554 roku. Stoi tu pomnik poświęcony nieśmiertelnej chwale miasta. Wspaniały Teatro Municipal, zbudowany w 1911 roku, jest spuścizną po zamożnym baronie kawowym. Projekt wzorowano na paryskiej operze Palais Garnier. Publiczność może tu podziwiać światowej sławy śpiewaków, klasykę operową i balet. O zamożności São Paulo świadczą liczne wieżowce. To budynek Martinelli, pierwszy drapacz chmur w Brazylii. Jego budowa zaczęła się w 1922 roku i trwała 7 lat. Przewyższa go sąsiad Edifício Altino Arantes, znany też jako Banespa Tower, z roku 1947. Jak widać, jego budowniczowie zapatrzyli się na amerykański Empire State Building. Przez blisko 40 lat był najwyższym budynkiem w São Paulo. Znajdujemy też perełki architektury modernistycznej. Ta budowla w kształcie litery S to Edifício Copan. Powstał w latach 60. XX wieku i jest najbardziej charakterystycznym dziełem słynnego brazylijskiego architekta Oscara Niemeyera. Jest jednym z największych budynków mieszkalnych na świecie. Powierzchnia wynosi ponad 10 000 m². Posiada 1100 mieszkań i prawie 2500 mieszkańców. Budynek ma osobny kod pocztowy. Pierwszy poziom stanowią siedziby firm, sklepy, bary, a nawet kościół. Obecnie budynek został pokryty tkaniną, aby chronić pieszych przed luźnymi mozaikami elewacji. W planach jest wymiana 72 milionów zewnętrznych płytek budynku. Przy głównej arterii miasta, Avenida Paulista, mieszkali kiedyś baronowie kawowi. Dzisiaj w sercu dzielnicy finansowej znajdujemy drogie sklepy, restauracje i oczywiście korporacyjne biurowce firm z całego świata. Przy Avenida Paulista znajdujemy też modernistyczne Muzeum Sztuki, gdzie zgromadzono najbogatsze w Ameryce Łacińskiej zbiory sztuki zachodniej. Ciekawym miejscem na mapie turystycznej i gastronomicznej czy handlowej w São Paulo jest targ miejski Mercado Municipal. Budynek znajduje się w historycznym centrum São Paulo, został zaprojektowany przez inżyniera odpowiedzialnego także za wygląd Teatru Miejskiego. Targ został otwarty w 1933 roku, w 2004 przeszedł gruntowną renowację. Pracuje tu ponad 1500 pracowników, a dziennie przenoszą oni około 350 ton żywności. Tygodniowo odwiedza to miejsce 50 000 osób. Turyści są przyciągnięci ciekawym, neoklasycystycznym budynkiem, ale i złaknieni egzotycznych owoców, których nazw nawet czasem całkowicie nie znamy.
My zdecydowaliśmy się na brazylijską kanapkę wypełnioną chyba wszystkim, co można znaleźć do jedzenia w kuchni. Jedną zdecydowanie mogą najeść się 2 osoby, my oczywiście kupiliśmy 2, a do picia brazylijskie piwo. Opuszczamy światową metropolię, by udać się 1000 km na zachód do miasta Foz do Iguazu, miejsca położonego na styku granic Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Miasto liczy sobie 300 000 mieszkańców. Dla turystów przybywających od strony Brazylii jest przede wszystkim bazą wypadową do zwiedzania wodospadów Iguazu. Na początek docieramy z wesołym kierowcą taksówki do przejścia granicznego. Formalności nie trwają długo i już znajdujemy się w Argentynie. Tu zmierzamy do Parku Narodowego Iguazu, znajdującego się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wodospady Iguazu można oglądać zarówno od strony brazylijskiej, jak i argentyńskiej. My zdecydowaliśmy się na tę drugą opcję. Pierwszy odcinek zwiedzania pokonujemy uroczą kolejką wąskotorową. Już podczas podróży towarzyszą nam występujące tu w ilości ponadnormatywnej ostronosy. Są też i małpki kapucynki. Można również spotkać kajmany. Wodospad tworzy rzeka Iguazu, która przed krawędziami skalnymi rozlewa się na szerokość 4 km. Wodospad ma szerokość około 2 km i składa się z 275 odrębnych progów skalnych. Szum wody słyszany jest w promieniu 20 km. W bezpośredniej bliskości progów wodnych jest to ogłuszający huk. Natura pokazuje swoje przepotężne oblicze w spektakularnej, największej kaskadzie wodospadów nazwanej Diabelska Gardziel. Woda w tym miejscu spada aż z 82 metrów, a więc z wysokości większej niż wodospad Niagara. Stworzona kładka pozwala zbliżyć się do tej wodnej otchłani i poczuć wszystkimi zmysłami tę moc. Średni przepływ wody wynosi 1756 m3 na sekundę, chociaż w porze deszczowej może dochodzić do 6500 m3 na sekundę. Znajdujące się między progami wychodnie skalne pokrywają gęste kępy drzew i innych roślin takich jak palmy, bambusy czy paprocie drzewiaste. Pod drzewami kwitną dzikie tropikalne kwiaty, takie jak begonie, ananasowate i storczykowate. Żyje tu około 400 gatunków ptaków. Występują małpy, jaguary, tapiry, mrówkojady czy oceloty. Spojrzenie na tę krainę z dalszej odległości przywodzi na myśl baśniowe krainy z filmów fantasy. Przez wielu to niesamowite miejsce określane jest jednym z cudów świata. Jakby na wyciszenie po tych emocjach krajobrazowych napotykamy zespół dziecięcy Parku Narodowego Iguazu. Grupa kultywuje tradycje i śpiewy rdzennych mieszkańców tych terenów, ku sporemu zainteresowaniu turystów. Z miasta Foz do Iguazu warto też wybrać się, by zobaczyć hydroelektrownię Itaipu. Była budowana w latach 75-84. Tama jest wspólnym przedsięwzięciem Brazylii i Paragwaju. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Cywilnych uznało tę budowlę za jeden z cudów współczesnego świata. Gigantyczna budowla ma długość 8 km i wysokość 200 metrów. Kosztowała ponad $15 miliardów. Wymagała wzniesienia na miejscu 7 betoniarni, które równocześnie produkowały beton. Rocznie produkuje do 95 terawatogodzin, co pokrywa zapotrzebowanie na prąd Paragwaju w 95% i około 20% zapotrzebowania Brazylii. Paragwaj zużywa 5 do 8% produkowanej przez Itaipu energii, a nadwyżkę sprzedaje Brazylii. Ilość wyprodukowanego do budowy betonu pozwoliłaby na wybudowanie 210 stadionów.
Ilość zużytego żelaza i stali do budowy 380 wież Eiffla. Niestety konsekwencją powstania kompleksu E-Type'u stało się wysiedlenie z miejsca dotychczasowego zamieszkania około 70 000 osób. Podczas nieprzerwanej pracy elektrowni organizowane są wycieczki pozwalające obejrzeć ten inżynieryjny cud z bliska. Cywilizacyjne osiągnięcia zamieniamy teraz na cuda natury. Obieramy kierunek na miasto Manaus.